Oj, wciągnęły mnie krasnoludy, oj, wciągnęły mnie krasnalaki w swoje uniwersum, dlatego sięgamy po kolejne krasnoludy, co prawda teraz w innym uniwersum, ale również będziemy krasnalami kopać i odkrywać bogactwa ukryte w górach. Witam w Crusader Kings 3, Aveya Shalom, jak to mawiają. Crusader Kings 3 na modyfikacji The Lord of the Rings z Realms in Exile, czyli mod na Śródziemie, na Lotra do CK3. Zagramy sobie, przetestujemy, zobaczymy jak to wygląda. Powiem wam, że tak się wkręciłem w tą serię dla patronów z Europki na Anebanerze, gdzie też gramy właściwie krasnalami pod ekspedycję, że aż mnie naszło wewnętrzna żądza na przeprowadzenie podobnej kampanii, a w Lotrze do CK3 modyfikacja już dawno gdzieś tam nam chodziła, w kajeciku była zapisana z listy rzeczy do zrobienia i myślę, że to jest odpowiedni moment, aby ją wyciągnąć. Także przy okazji przypominam, że są serie dla patronów, zwłaszcza ta nowa, co wystartowała chyba niedawno z Europki na modyfikacji Anebanenar i również ekspedycji krasnoludów, ekspedycji bankowej właściwie krasnoludów. Kto wie, ten wie. Kto widział pierwszy odcinek, to zachęcam do kontynuacji. Oczywiście inne serie dla patronów również dostępne. My natomiast zagłębimy się w świat Tolkiena i dobrodziejstwa tej modyfikacji. Ja chwilę sobie testowałem, ale szczerze to generalnie tej modyfikacji nigdy nie grałem. Także zobaczymy, czy uda nam się zrobić piękną przygodę Balina, syna Fundina, do gór mglistych z odzyskaniem Khazad-dûm. Jeżeli ktoś nie zna tej modyfikacji, oczywiście jest modyfikacja do Crusader Kings 3, ambitna, to trzeba zaznaczyć, patrząc jakie mają plany. Tu wszystkie mamy scenariusze przygotowane, na razie są dwa grywalne scenariusze na Wojnę Rohirrimów, to teraz to jest chyba z chińską bajką tam powiązane, ale to nas nie interesuje, nas interesuje klasyczna Wojna o Pierścień, trzecia era. I z tych wszystkich scenariuszy, które mamy tutaj przygotowane, z oblężenia Gondoru, z bitwy o regionu Mrocznej Puszczy, wszystkie postacie lorowe, historyczne. Tu mamy pana Aragorna, trochę mnie kusił pan Aragorn w pewnym momencie, ale uznałem, nie, skoro jesteśmy małymi karypelkami, krasnoluduchami naszymi, no to trzymajmy się tego wątku. Poza tym będzie to fajne odniesienie do naszej kampanii Balinem kiedyś na Divine Conquer, gdzie również ekspedycję do gór glistych przeprowadziliśmy. Co ciekawe, mamy możliwość grania, bo zakładam, że te postacie, które są tutaj pokazane, przynajmniej, że to jest Crusader Kings 3 i podobnie tak jak w Europce do modyfikacjach tych rozbudowanych, one zmieniają, dodają lore, jakieś tam rzeczy, no ale core gry, w tym przypadku CK3 pozostaje, nie? No i zakładam, że te postacie tutaj mają jakąś fabułkę, historię, lore, eventy przygotowane. Mamy nasze krasnoludy z gór mglistych, co ostatnio też rozgrywaliśmy na Divine Conquer. Tu mamy takie chyba jakieś nie do końca grzeczne krasnoludy. Dużo worków, goblinuchów biegających po górach mglistych. No i naszą wyprawę Balina. Wyprawę do Khazad-dûm. Zanim jeszcze zaczniemy naszą przygodę we Śródziemiu, piękna mapka Śródziemia, już mi się podoba, no dosłownie mi się podoba, aż jestem przerażony, jak tutaj ta modyfikacja jest zatentegowana. Przypominam, że nasza seria z Crusader Kings 3 z roleplayowego rodu Szczebrzeszyn pod zdobycie korony polskiej. Seria nie jest zawieszona, w sensie tam w międzyczasie będziemy sobie wrzucać odcinki, jak Zająca najdzie Vena na roleplay polskim rodem. Także tamta seria cały czas będzie kontynuowana. Tutaj natomiast nie robimy roleplayowej czysto serii. Oczywiście będziemy fabułki się trzymać, historii, ale aż tak bardzo roleplayowo grać nie będziemy. Zwłaszcza, że gra podpowiada nam, że tutaj początek jest very hard. To jest chyba jedyny scenariusz, który jest zaznaczony jako very hard z tych wszystkich, które sobie przeglądałem. Także czeka nas na początek Endzik, tuptanie Barloga i hordy goblinów do dekapitowania naszym toporkiem balinowym. Także zapraszam bardzo serdecznie. Oczywiście seria dla wszystkich. Nie dla patronów, ta seria jest dla wszystkich. Dla patronów są inne serie. Także nie musicie się o nic zmartwić. Zapraszam na przygodę. Modyfikacja zawiera dosłownie soundtrack z Lotra. Dosłownie zawiera soundtrack z Lotra, z racji tego, że znajdujemy się na YouTubach, także musiałem go zastąpić soundtrackiem z Baldur's Gate'a. Kto ogląda serię na drugim kanale z Total Warów, ten powinien kojarzyć ten soundtrack, idealnie siedzi. A my natomiast rozpoczynamy przygodę. Już mi się podoba ten event, gdzie mamy potężnego Barloga z Gubę Durina na ekranie.
Ej, tego to ja się nie spodziewałem. Kojarzycie mechanikę z podstawki Crusader Kings 3, gdzie są te zmagania iberyjskie? To tutaj będziemy mieli zmagania o nastrój Barloga. Dosłownie. My jako krasnoludy i zakładam gobliny, orkowie, którzy mieszkają w górach mglistych, będziemy zmagać się oczywiście o dominację, ale tutaj będziemy musieli odpowiednio reagować na relacje z Barlogiem, chyba że ubijemy go ostatecznie. Jestem ciekaw, jak będziemy dbać o nastroje Barloga. Co ty gadasz? No dobra, powinniśmy wyczyścić nasze pradawne hale z tych pomiotów. Zanim jeszcze zaczniemy rozgrywkę, przyjrzyjmy się mapce, bo przypomnę, że Crusader Kings 3 to tak naprawdę jest mapa położona na stole gdzieś. I tutaj widzę, że jesteśmy gdzieś w Minas Tirith w Gondorze. Piękna tarcza Gondoru, o Jezu, ale majestatycznie to wygląda i ta kajzerka postawiona obok, symbolizująca Dalen Creek. No i mamy mapę Śródziemia, ale nie tą klasyczną mapę Śródziemia, bo mamy powiększoną region. Dodatkowo o południe Haradu. Klasyczna mapa Śródziemia kończy się gdzieś tutaj na Umbarze i Haradzie, nie? No tutaj mamy południe Haradu oraz dodatkowo jest południe południa Haradu. Także tutaj aż na sam kraniec, nawet nie wiem jak ten region się nazywa, ale z tego co widziałem w scenariuszach, tu również jest przygotowana fabułka do grania. Nie wiem na ile tutaj ci przywódcy te kraje na południe od południa Haradu są lorowi, a ile to jest jakiś tam fanfic dopracowujący, rozszerzający lore. Ale szacuneczek, że tutaj tak fajnie jest to zrobione. Tu właściwie cała zachodnia część kontynentu. I dodatkowo mamy nawet Valinor, niewielki, tutaj, o proszę bardzo, Valinor, tu gdzie Numerojczycy próbowali dopłynąć. Proszę bardzo, mamy na przykład Finar Fina, który był obdarzony możliwością zobaczenia światła dwóch drzew. Kto czytał Silmarillion, ten będzie kojarzył, także widać, że modyfikacja naprawdę mocno bazująca na lore. My natomiast wracamy do Śródziemia, wracamy do gór mglistych i do naszej niewielkiej ekspedycji, której celem jest odzyskanie Khazad-dûm. Kurde, ja tak patrzę na to Khazad-dûm, ale z drugiej strony tu jest tyle rzeczy, ile można by pograć. Przecież jest tam Sarumanem można sobie poklikać i jakieś spaczone rzeczy w Śródziemiu zrobić. No przecież fabułka pana Aragorna działa. Pytanie, nie wiem, czy ktoś grał panem Aragornem, proszę mi zaspoilerować. Czy panem Aragornem grasz normalnie jak CK3? W sensie pod robienie domeny, czy tak jak pan Aragorn ładujesz swój plecaczek, zbierasz kompaniję i ruszasz, żeby rzezimieszkować po Śródziemiu, korzystając, zakładam, z tej mechaniki tych wędrowców, nie? Co dodaje CK3. Tu gdzieś widziałem Bilbo Baggins, tak, Bilbo Baggins, staruszek Bilbo, 109 lat, a z Bagginsowego rodu, też jest zgrywalny. Przecież ta modyfikacja ma taki potencjał. Czemu my wcześniej tego nie klikaliśmy? Ale spokojnie, testowy run na Balinie pod Krasnoludów. Mam nadzieję, że będzie fabułkowo, totalnie krigowo i że zakochamy się w tej modyfikacji. Przy okazji, pani Galadriela tuż obok. Pani Galadriela, tylko 8319 lat. Balin musi się pozbyć, zrobić zamach na Celemborna i można kręcić jakąś fabułkę Unii Krasnoludzko-Elfiej. No, można. Jezus, to jest Hamul z Dol Guldur! Ale fajnie! No i oczywiście są Saurony, ale bydle ten Sauron. Kurde, tutaj tak siedzę już kilka minut i sobie przeglądam kto co ma, jakie perki, jakie cechy osobowości, co tam w plecaczku trzyma Sauron. Widzę, że kilka pierścieni. Ja jestem aż... No, nie mogę się nadziwić, jak to będzie połączone z mechanikami CK3. Bo wiecie, no bo tutaj mechaniki CK3 jako mechaniki CK3 są. Tylko w Śródziemiu, z postaciami ze Śródziemia. Czy ja widziałem tutaj... ponętną 46-letnią krasnoludzicę? To jest krasnoludzice, nie? Faktycznie ta ruda brudka może mylić, ale ta suknia z argumentami to jest krasnoludzica. Jakie tu spaczone rzeczy będzie można robić. Ciekawe, czy będzie można mieszać rasy faktycznie.
Ale dobra, wracając do rozgrywki, tutaj mamy te zmagania o Morię. Tutaj widzę, że będzie kilka faz na dogadanie się, ewentualnie pozbycie się Barloga. Mamy region, który nas interesuje. To są same gobliny poza nami. To nie jest dobra wiadomość. Sam Balin oczywiście z rodu Durina. Poczekaj, bo jeżeli to jest CK3, to możemy sobie zobaczyć drzewko dynastyczne całego rodu Durina. Co drugi nazywa się Durin. Ale poczekaj, czy oni to zrobili? Umieścili? No bo jeżeli to jest drzewko dynastyczne rodu Durina, poczekajcie, bo się jaram modyfikacją. Poczekaj, czy to jest od samego Durina pierwszego z tych Durinów? Bo to jeszcze można rozwinąć. Tak, to jest od Durina pierwszego. Rozumiesz? Ojciec krasnoludów. No drzwi Mori wtedy jeszcze nie było, w sensie tych tajemnych drzwi, ale spoko. Ciekawe, czy rodowód Aragorna też jest przyprowadzony w całości. Dobra, ale nasz Balin ma swojego brata, Dwalina. Kto oglądał Hobbita, większość oglądała Hobbita, to musi kojarzyć te dwie postacie. Całkiem ciekawy zestaw statystyk na start, cech postaci. Myślę, że coś tu będzie można z tego ulepić. Widzę, że nastawiony na dyplomację i zarządzanie. Nie posiada małżonki. Przypominam, że krasnoludy w Śródziemiu były długowieczne, ale nie nieśmiertelne. Także trzeba będzie zadbać o przedłużenie dynastii w Khazad-dûm. Widzę, że już mamy nawet potencjalny sojusz, co pewnie by się przydało. Piękna krasnoludzica. I tylko ma 91 lat! Balin! Piękna młoda krasnoludzica z bocznej jakiejś rodu Gorinów. W sumie bierz ją. Będzie wsparcie 574 zbrojnych. Wyślemy propozycję. Nie wiem, czy to jest zgodne z lore, no bo Balin, wiecie, historycznie, lorowo Balin nie na długo się cieszył z odbicia Mori. Ale zobaczymy. Ty posiadasz w swoim plecaczku topór Durina. Mocarna rzecz do prowadzenia pojedynku. Zakładam, że Balin będzie dowodził naszymi armiami, będzie walczył, więc na pewno cię uzbroimy w ten toporek. Oraz masz hełm Durina. Piękny, krasnoludzki, kwadratowy hełm ze zdobieniami. Tutaj dużo postaci tych lorowych ma jakieś właśnie lorowe, unikalne dla siebie przedmioty, ale to nie jest najlepsze. To nie jest najlepsze w tej modyfikacji, ponieważ tutaj mamy możliwość, no widzę, że gra nam podpowiada, że nasz Balin powinien iść w dyplomację, ale mamy możliwość wybrania mu stylu życia pod crafting. No i myślę, że jako krasnolud będzie idealnie się nadawał na... Aha, to jest jeszcze połączone z wydobyciem, w sensie podkopaniem. Jacie. Bogactwa Aulego pod ziemią czekają, aż chciwość krasnoludów do nich sięgnie. Więcej barlogów do odkrycia czekam. Bo może być... W sumie możemy zrobić tak. Możemy zrobić, że skupi się na wydobyciu, a przy okazji będzie tworzył jakieś unikalne artefakty. Już nawet pierwszy punkcik ma na wydobyciu. Dobra, dawaj na ten fokus zrobimy na... Fokus na wydobycie? Mam nadzieję, że Balin będzie żył na tyle długo, że wszystkie te 3 ścieżki zrobimy i spod jego chciwych, małych, krasnoludzkich łapek powstaną naprawdę potężne artefakty, że sam Sauron spojrzy na swoje pierścionki na palcach i powie, że z zazdrością patrzy na bogactwo Khazad-dûm. Co jeszcze musimy na początek zrobić, zanim odpauzujemy? Mamy trochę tytułów w kolejce dziedziczenia. To też może być ciekawe, no bo ten ród Durina rządzi w wielu kopalniach i oni są w jakiś sposób spokrewnieni, więc może zaraz się okazać, że w jakiś sposób na przykład Balin albo jego dziedzice przejmą we władaniu Samotną Górę. Tutaj mamy Dejna żelazną stópkę. Nie no, ale jak to Legolas z tych Legolasów ma tylko 31 w walce, jak on sam powalił mu Makila, który się oczywiście liczył jako 1, no ale mimo wszystko, co to jest 31 w walce, a taki Sauron ile ma w walce? Taki Sauron w walce ma 38. Jakie tu mogą być legendarne pojedynki? Ty, bo pamiętam, że był perk w CK3, że można kogoś wyzwać na pojedynek w grze szachy. Ciekawe, czy można na przykład takiego Saurona wyzwać sobie dla fabuły, dla lore, na grę w szachy i masz eventy, że grasz z Sauronem w szachy. Jezus, jakie to będzie dobre. Ty, a multik na czymś takim zrobić? Chodź.
Dobra, bo zając się jara jakimiś odległymi pojedynkami szachowymi z Sauronem, a tutaj mamy zakładkę na wytwarzanie artefaktów. Nie mam pojęcia co i jak, także na razie to zostawmy. Zakładam, że trzeba mieć jakieś rzeczy, przede wszystkim pewnie zaplecze szeklowe, aby się bawić w produkcję takich rzeczy i potem je sprzedawać, na przykład uzbroić pana Aragorna w jakieś mitrylowe artefakty i zarabiać na tym. Można ekspedycję zrobić krasnoludzką, ok, można zrobić kopalnianą ekspedycję, Gold, Prestige, Mineral Resources. O, zakładam, że trzeba będzie robić takie ekspedycje, żeby robić te artefakty. Nie, ej, dobra, czekaj, bo ja się zaraz za bardzo podjaram tą modyfikacją. Za bardzo się podjaram, a ja to jest moje de facto pierwsze spojrzenie, a ile pięknych rzeczy żeśmy... Interesujących rzeczy, niekoniecznie pięknych, żeśmy znaleźli. Jakieś unikalne możemy robić krasnoludzkie zastępy specjalnych tych men at armsów, no w sensie specjalnych jednostek, nie jak na podstawce się robi tam jakichś zbrojnych, kawalerię taką specjalną, którą się rozwija, jako takie elitarne oddziały stale utrzymywane. Tutaj mamy jakieś krasnoludzkie zastępy, czyli jeżeli to są krasnoludzkie, no to pewnie każda rasa, każda frakcja ma jakieś unikalne dla siebie, bardzo fajne. Przy okazji budyneczki. Grzybki hodujemy. O rady. Czym się specjalizuje wyprawa Khazad-dûm? No grzybki uprawiamy, no grzybki. Handel grzybkami, rozumiesz? Jak gdzieś tam hobbyty, bobbyty fajkowe ziele rozprowadzają, tak tutaj dealują grzybkami z Mori. Białe pieczary z Mori. Trzepną jak nie jedne. Co ty gadasz? Jest więcej budynków. Jacie, ale my to Morię rozbudujemy. Co ty gadasz? Ile tu jest rzeczy? Przecież tu kafelki, 4 sloty. O nie, znając i narzekanie na kafelki. 2200 budowa tego. Wow. Ale to będzie można rozwijać, nie? Bo jesteśmy na pierwszym poziomie. To jest dopiero jakiś obóz rozbity. Aż będziemy po wielkie te królestwa krasnoludów pod ziemią robić. O, razem z nami jest ten Oin, Ori, Nail z tych, których powinniśmy kojarzyć. To są ci, co byli w kompanii Torina, nie? A przemodelujmy troszeczkę Radę, bo ten aż za bardzo nadaje się, aby być tym Lore Masterem. Lore Master, jak to brzmi? Lore Master. Piękne. Kanclerz może zostać, zarządcę też zostawimy, takiego jest. Zakładam, że marszałek będzie musiał importantem. Frar. Ty, a Dwalina nie ma razem z nami? Dwalin to był 39, ty, on ma więcej walki niż Sauron. Chłop mógłby 1 na 1 z Sauronem się bić. Ty jesteś... A, ty jesteś w Ereborze. I ty masz tam swoje ziemię pod Ereborem. To zbocze góry należy do ciebie. Ty, jeszcze przecież to są przerobione grafiki na mapie. Tutaj jest to wejście do samotnej góry. Co ty gadasz? A pokaż mi na Styrit. Jezus, białe miasto z polami Pelenoru. Jakieś gąbki latają na górze. Minas Morgul. Takie chyba za dnia z ładną pogodą, bo zwykle nam się kojarzy takie czarne, szare, one faktycznie było bliźniaczym miastem do Minas Tirith. A pokaż Barad-dûr. Mamy tego, górę, jest Barad-dûr. Jezus. Brama. A, tu jest podwójna, dalej jest druga, ale tu... Jakie to ładne! Bitwa pod czarną bramą. Jezus. Oj, nie jedna seria z tej. Jeżeli ta modyfikacja będzie dobra dalej, tak, pod już gameplay, to nie jedną serię machniemy. Szpiegu. Dobra, weźmiemy ciebie na miejsce szpiega. Ty, szkoda, że Dwalina z nami nie ma. Dwalin by się przydał, żeby swoim toporem machał, a właściwie młotem w komnatach Khazad-dûm. Dobra, bo zaraz przegadam cały odcinek, odpauzuję, bo tu jeszcze czeka nas kilka evenciuchów na start. Jeżeli chodzi o początek, no właśnie. Historia wyprawy Bolina, aby odbić Khazad-dûm. Jego ekspedycja jest w momencie, kiedy przeszli już Mroczną Puszczę i znajdują się w Khazad-dûm. Jednak początkowy sukces ekspedycji powoli gaśnie, ponieważ coraz więcej członków ekspedycji wysyłanych do poszczególnych części Khazad-dûm zostaje przechwycony przez patrole goblinów. Natomiast posiłki, które wcześniej i nowi koloniści, którzy wcześniej przybywali z Ereboru, aby zasiedlić tą ekspedycję, ich liczba powoli topnieje. Dlatego nieco przygaszony w epickości przygody, Balin udał się nad brzegi jeziora Miromer. To jest tam, gdzie on lorowo dostał strzałę od goblina. Także uważaj, Balinie, uważaj.
i uda się tam, aby poszukać wskazówki, otrzymać wskazówkę być może od samego Aulego, czyli stwórcy de facto krasnoludów, co uczynić dalej. Mamy 3 opcje. Nie wiem, czym one się za bardzo różnią, bo tu wszędzie dostajemy po 100 szekla i w zależności od tego, czy idzie sam, czy idzie z sporą liczbą swojej świty, albo może się tam udać tylko z Ori oraz Oinem. Powiedzmy, że Balin uda się nad jezioro wraz z 2 swoich najbliższych towarzyszy. Krótka lorowa wzmianka o tym, jak krasnoludy stworzone przez Tolkiena są epickie. W ogóle Aule to jest elfia nazwa, nie? A po krasnoludzku to jest Mahal, nawet nie wiedziałem. Wiedzieliście, że Aule po krasnoludzku to Mahal? Nie wiedzieliście. A wiedzieliście, że krasnoludy osiągają pełnoletność w wieku 40 lat, a małżeństwo mogą zawierać po ukończeniu 70? Nie wiedzieliście. Natomiast Kuzdul, święty język krasnoludów, został stworzony przez stwórcę osobiście. I teraz pytanie, czy stwórcę chodzi o Aulego, czy stwórcę chodzi o Tolkiena? Hehe, taki wewnętrzny żarcik. Dostaliśmy wiadomość od sąsiedniego klanu, że zgadzają się na związek małżeński oraz sojusz. W ogóle nie sprawdziłem, gdzie wy jesteście. A, te krasnoludy są koło Gundabadu, tak? No w sumie w połowie Gundabadu Ereboru, tam są te krypty Durina, coś takiego tam było, jeżeli mnie pamięć nie myli, to powinno być tu. Chyba w tym miejscu. O, to z takie te gobliny orkowie tu są? Jaki model postaci piękny. No dobra, trochę daleko. Znaczy niby krasnoludy to pewnie szybko będą truchtać po tych górach, ale kawał gór mglistych, właściwie połowę długości gór mglistych będą musieli przybyć, żeby nam pomóc. Ewentualnie nas wciągnąć jakąś wojnę z Gundabadem, ale spoko. Głównie chodziło o to, żeby nasz Balin miał małżonkę. Ewentualnie potem byśmy grali Dwalinem, bo nie wiem ile Balin będzie żył. Czy to nie jest tak, że lorowo dostaje strzałą. I właśnie, jego wyprawa może zostać wsparta dodatkowymi przygotowaniami. To będzie kosztować 100 szekla. Mamy 185 obecnie w skarbcu. Ale zakładam, że lepiej się przygotujemy i będzie większa szansa na co? Na przeżycie? Także wydajmy to. To jest 100 dukatów. Cień i płomień. Ej, podoba mi się, że tu faktycznie będzie jakaś możliwość rozsierdzenia Balroga. Nasz Balin, przygotowując się do swojej wyprawy, opuszcza Mazrabul. Jak sobie wygooglowałem, Mazrabul to jest ta sala, gdzie w Drużyna Pierścienia, w sensie pierwszej części trylogii, broniła się w Mori przed tym trolem i goblinami, tam gdzie w sumie koniec końców znalazł się grób Balina, przy którym Gimli się rozkleił. I teraz tak, nasze krasnoludy zajmują niewielką część Khazad-dûm Mori, w większości nadal zasiedlonej przez goblińców. I mamy pierwszy wybór lorowo-fabułkowy. Czy Balin przechodzi przez jakieś dolne komnaty bliżej śpiącego Barloga i przenosi to tę fazę zmagań bardziej na aktywną, czyli jest większa szansa, że się obudzi Barlog, albo może iść po prostu niedaleko siedzib goblinów, z dala od Barloga, ale jest szansa, że zostanie zespotowany przez jakiś patrol goblinów. Myślę, że rozsierdzenie Barloga na tym etapie to jest coś, z czym Balin mógłby sobie nie poradzić, więc chyba lepiej walczyć z hordą goblinów niż z Barlogiem. Także zaryzykuj przejście przez terytorium goblinów. 25% szans, że uda się przekraść. 75%, że zostanie zauważony. Póki co niewielka grupa z Balinem na czele sprytnie przemyka korytarzami, opuszczanymi tunelami Khazad-dûm. Jednak dochodzą do mostu Durina. I tutaj, na tym wąskim, odsłoniętym przejściu, jedyna szansa, żeby nie zostać spostrzeżonym goblinów, no to po prostu brak tych goblinów w okolicy. Już sobie wyobrażam, jak tam Balin przekrada się tymi tunelami, tym mostem, cichaczem przygarbiony pod jakimś płaszczykiem i nagle do niego truchta jakiś posłaniec i otwiera szkatułkę ze złotem, która świeci niczym Mithril w ciemności albo laska Gandalfa w ciemności. I mówi, że przyniósł posag od jego małżonki w postaci 75 szekla. No dobra, to nie jest dobry moment na odbieranie tego, kiedy Balin się przekrada tunelami, ale dawaj! Mimo wszystko ekspedycji Balina udaje się opuścić jaskinię Khazad-dûm. Wychodzą na świeże, otwarte powietrze i jest opcja, aby na chwilę tutaj odpocząć, dzięki czemu Balin z ekipą będą lepiej przygotowani na to, co nadejdzie, ale zostaną na pewno spostrzeżeni, prawdopodobnie przez gobliny,
albo mogą uznać, że to jest zbyt ryzykowne i po prostu będą kontynuować swoją podróż. 81 stres. No, mechanika CK3 polega na tym, że jak się za bardzo zestresujesz, to twoja postać będzie dostawać coraz bardziej negatywne perki. Także zobaczmy, co się stanie, kiedy ekipa Balina na chwilę odpocznie na świeżym powietrzu. Okej, ekipa odpoczęła, nie wiem jakie są konsekwencje tego, że zostali spostrzeżeni przez gobliny, ale teraz przemieszczają się zboczem góry bardzo wąską ścieżką i Balin ma 50 na 50% szans, że uda mu się przejść nie wywołując żadnego hałasu, albo spadnie robiąc duży hałas, niczym głupi tuk w Mori, zrzucając wiaderko w przepaść studni i hałasując. Chyba Balin spadł z tej górskiej ścieżki i leciutko się potłukł, bo jest ranny, czyli narobił dużo hałasu. A przed nami znajduje się właśnie, znaczy przed ekipą Balina, znajduje się patrol goblinów. Patrol goblinów, którego można spróbować ominąć cichaczem. 30% szans, że to się uda, ale jeżeli gobliny nas spostrzegną, ekipę Balina, no to podniosą alarm. Albo Balin może tam wparować na ten niewielki oddział goblinów i swoim toporem wyjaśnić, kto jest panem na Khazad-dûm. Także niech Balin sięgnie po topór. Przywódca naszej krasnoludzkiej wyprawy nie dostał ani jednonogi, ani jednooki, także prawdopodobnie udała się potyczka z goblinami i udało się dotrzeć Balinowi do celu swojej podróży, czyli do tego jeziora, gdzie zastanowi się nad dalszym losem ekspedycji i będzie oczekiwał jakichś znaków. Także, panie Balinie, przyglądaj się w jasną, niczym niezruszoną taflę wody, oświeconą przez promienie księżyca. Być może Aule do ciebie przemówi. Chyba coś źle zrobiliśmy. Chyba coś źle zrobiliśmy, bo się kończy to jak było lorowo, a to nie powinno tak być. W sensie, no Balin dostał strzałę. Balin dostał strzałę, coś gdzieś źle wybraliśmy. Poczekajcie, to nie tak miało być. Ta wyprawa Balina nad jezioro wymaga dużo szczęścia, dosłownie, żeby się zakończyła sukcesem. Teraz nam się chyba udało połowicznie, nie wiem czy może być lepszy efekt końcowy. Mianowicie Balin dotarł nad jezioro, pogmerał w tym jeziorze, przeszedł się dawnymi ścieżkami królów legendarnych władców Khazad-dûm, popatrzył na piękne gwieździste niebo, gdzie gwiazdy ułożyły się w symbol, a księżyc ładnie oświetlał cały krajobraz. Jednakże Balin został ciężko ranny, ma krytyczną karę do zdrowia, ale mimo wszystko udało mu się uzyskać, nie wiem, legitymację przodków do tego, aby posiąść tytuł króla Mori, więc ma claimy, wbił sobie jeden poziom fejmu i ma 1000 prestiżu. Także teraz Balin i nasza ekspedycja będzie gotowa, aby odnowić tron Durina za życia Balina. Aha, no to jego życie właśnie jest w krytycznym momencie. Powrót z nad jeziora do ich obozu ekspedycji już przebiega bez większych trudności, a te gwiazdy ułożyły się w kształty korony Durina, czyli chyba tutaj te gwiazdy, które nad jeziorem zobaczył, to jest coś takiego z księżycem, także dlatego dostał legitymację od przodków. Nie podoba mi się to, że ma krytyczną karę do zdrowia, jego stan jest dosłownie nie rokujący dobrze. Mam nadzieję, że medyk nadworny medyk Oin, posiadający niesamowite kompetencje do tego, aby być medykiem 28 w nauce, poskłada Balina do jakiegoś stanu użytkowego, że Balin jeszcze nie raz, dzierżąc topór, będzie powstrzymywał hordy goblinów. Bębny w ciemności. Słychać bębny w ciemności, jednak gobliny cały czas śledziły Balina i jego ekspedycję. Być może ta wyprawa nad jezioro to nie był taki dobry pomysł, ponieważ Polek, Frar, Loni, Nali polegli, broniąc odwrotu ekspedycji do Mazrabul, czyli tej ostatniej komnaty. Oin wyruszył przed 5 dniami, ale tylko 4 powróciło. Ziemia się trzęsie, bębny, utknęli tam, nie mogą wyjść, nadchodzą. Cholipka. Ej, no to nie może być takie ciężkie. Halo, no przecież to musi być grywalne, co jest nie tak? Weź go poskładaj, Balin bierze topór i przebije się przez te gobliny, prawda? Aha, to gobliny nam wypowiadają wojnę. Dobra, to teraz mamy już mechaniki z Crusader Kings 3, czeka nas wojna.
Czyli my dosłownie będziemy się bronić. Podnieść wszystkie armie. Balin ciężko ranny będzie dowodził tymi armiami. Nie wiem, czy ktoś może go zastąpić. Kolejna wojna została wypowiedziana. Great sukces. Frar mógłby dowodzić. Nie no, Balin musi dzierżyć ten topór. Balin musi dzierżyć ten topór. Oba plemiona pobliskie goblinów powiedziały nam wojnę. Naszych jest niespełna 370. Moglibyśmy na szybko spróbować zwiększyć ten nasz oddział i w ogóle wybrać mu... Aha, wy nie możecie być powołani. To weź was na szybko rozwiąż. Będziecie stacjonować tutaj, żeby mieć jakieś bonusy. Jeszcze raz was podnieść. Okej, dobra. Szybka mobilizacja. Wezwiemy też naszego sojusznika do wojny. Izbat Gorin z północnych gór. Słuchaj, sprawa jest taka. Trzeba bronić Mori. Trzeba bronić Khazad Dum. Jesteś nam potrzebny tu i teraz. Potrzebujemy wszystkich krasnoludów do obrony kopalni naszych przodków. Chodź, bo mamy jeszcze więcej wojen, także chodź dołączysz. Nie podoba mi się liczba tych krasnoludów. 376 to nie jest dużo krasnoluda. Zwłaszcza, że te goblinuchy mają 2300, 1500. No dobra, ale zakładam, że te gobliny będą trochę słabsze od naszych i będziemy bronić się w naszym ufortyfikowanym obozie. Idą. Oni idą. 1500 goblinów. Na razie do sąsiedniej komnaty. Tutaj jest hala 1000 kolumn. W sumie, gdzie potem przebiegali. Chyba to będzie to. Gdzie Gandalf tam biegł i gdzie Barloga spostrzegli. To jest chyba to, nie? Tak, wschodnia hala. Niekończące się schody. Oj. Oj. Nie za dobrze to wygląda. Balin musisz. Balin musisz! 2300. Gdzie są krasnoludzkie posiłki? 400 krasnoludów będzie do końca bronić ostatniej komnaty. No i mamy wielką bitwę naszych czasów w Mori. Nasz pancerny krasnal od góry do stópek obłożony mitrilem kontra jakiś mobikowy goblin z miską na głowie. Kto zwycięży? No najgorzej, że Balin jest ciężko ranny. To jest fatalna wiadomość, że on jest ciężko ranny, ale nasze krasnale walczą. 300 kontra 2000. Dzielnie bronimy wejścia do ostatniej komnaty. Powoli, szale zwycięstwa przechylają się na środek. Pytanie, czy wystarczy krasnoludów, aby utrzymać przejście? Dobra, powinni wygrać. Balin powinien obronić ostatnią komnatę w Khazad Dum. Ostatnie gobliny pierzchają. Ciężko ranny Balin daje radę swoim toporem poprowadzić krasnoludy do zwycięstwa, ale zwycięstwo będzie kosztowne. Oj, będzie bardzo kosztowne. Jeszcze dobijają uciekinierów, no i mamy pierwsze zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo naszej ekspedycji. 29 krasnoludów poległo, 534 gobliny. No i tak chyba za duże straty, że tak to określę. Balin musi wyzdrowieć, bo ma kary do dowodzenia i do walki. No dobrze, nasze krasnoludy szybko się odnowiły, na razie czekamy, nie wychodzimy z komnaty, zabarykadować się ponownie. Czekamy, aż nadejdą posiłki. Gobliny na razie się wycofały, nie zostały rozbite, tylko się wycofały. Od kilku dni nie widać goblinów, ani nie słychać bębnów, wszystko ucichło, dosłownie w całej Mori, w całej kopalni nie słychać ani jednego dźwięku. Nasi dzielni krasnoludcy obrońcy postanawiają opuścić tą salę i udać się do sali Durina. To chyba są te kolumny, no nie wiem, dobra, udamy się tutaj, bo tu jest niewielki garnizon goblinów, więc będziemy mogli zająć tę salę szybkim atakiem. Oho, wracają, dobra, to skoro wracają, to ustawcie się z powrotem, zdążycie przed nimi. Dobra, powinniśmy zdążyć, tak, chyba zdążyliśmy wrócić na ufortyfikowane pozycje i z powrotem zamknąć wrota. Więc teraz nasz oddział broni się przed kolejnym 1500 stakiem goblinów. Nie wiem, gdzie są posiłki krasnoludów, które miały przybyć, ale znowu wygrywamy. Znowu wygrywamy przy stratach, masakrując znowu gobliny. 29 do kolejnych 500. Teraz nie czekając na uzupełnienie, od razu ruszymy chyba do tej sali obok. Nie wiem, czy te posiłki idą, czy one są za daleko. Bo ty nawet nie chwyciłeś za hełm, nie chwyciłeś za kesk. Nie wiem, czy przysłałeś nam wsparcie, czy tylko dobre słowo naszych krasnoludów walczących. Prawda, już z jednym oponentem mamy 89 postępu wojny, Warscora.
Udajmy się na szybko do tych sal. To może uda się wymusić zawieszenie broni z goblinami, przepędzić je raz na zawsze. No właśnie, dajemy radę to oblegać z powodu niewielkiej liczby goblinów, które się tutaj znajdują. Biegamy gdzieś między tymi kolumnami, wyłapując te goblinuchy, z kurz czy tam z łuków do nich strzelając. Okej, oni udają się do tych sal, ale jeżeli powinniśmy zdobędziemy te komnaty przed nimi, powinniśmy większą armię tych goblinów wyrzucić z tej wojny. Właśnie, zajmujemy salę, nasz krasnolud podnosi topór z uznaniem. Wrogie gobliny przyciągnęły tym razem trebusz, żeby strzelać w te niewielkie wrota. A my natomiast... No nie mogę z tego mobika, no zobacz, on tak przyszedł się bić. Jaką szalą małżonka droga. 100% możemy wymusić nasze żądania. Moglibyśmy nawet twojego bobaska Karypelka jako zakładnika wziąć. Ale nie weźmiemy. I my się jako strona broniąca zyskamy troszeczkę reparacji, pieniędzy, szekli, prestiżu oraz legitymacji, że obroniliśmy się przed pierwszą hordą goblinów. Także wymuś żądania. No i została jeszcze jedna wojna z tym plemieniem goblinów po drugiej stronie. Oni chyba są mniej liczebni, jest tylko 1500, tylko 1500. Także udamy się do naszych sal, żeby przegonić intruzów. A, ta druga armia czmychnęła. Ta druga armia czmychnęła, kiedy główne siły goblinów się wycofały. Także poprowadzi krytycznie ranny Balin, swoją ekspedycję na drugą stronę pasma górskiego. A żeby zmierzyć się... To jest jedyna prowincja, którą możemy oblegać. W sensie nasze krasnale mogą zająć z powodu niewielkiej liczebności. Oblegają nasze krasnale obecnie Fallen Stronghold, upadłą fortecę. Tutaj się broni 45 goblinów, pewnie z jakąś prowizoryczną palisadą. Tu w ogóle jest cieśnina przejście między tym Bazrabulem, czyli tą ostatnią komnatą, przypominam, a kolejnym pomieszczeniem w kopalniach. Nie wiem, gdzie jest ich armia. Ich armia mogła pójść... O właśnie, tu jest ich armia. A, ich armia poszła do naszego sojusznika, więc... Ten sojusz chyba był przydatny, dzięki czemu pozbyliśmy się dużych sił goblinów z naszych kopalni. Dobra, zajęliśmy ich prowincję. Pytanie, czy jeszcze są jakieś niebronione, to są chyba nieskolonizowane regiony. Tych dużych kopalń raczej nie będziemy w stanie oblegać. Także na razie wycofaj się do głównej sali. W międzyczasie, kiedy trwa ta wojna z goblinami, nasze oddziały czekają, aż pojawi się jakiś oddział goblinów w zasięgu, z którym mogliby walczyć. Balin zastanawia się nad sensem swojej ekspedycji. Okazuje się, że to od tafla jeziora, to odbicie dało mu Reflection of Durin, które daje mu właściwie legitymizację ojca Krasnali, po przewodzenia Długobrodym. Pięknie. I ma częściowy sukces w leczeniu ran, co daje mu huge boosta, duży bonus tego do zdrowia. No nie wiem, czy da się z tego fizycznie poskładać. Oho, zszedł mu boost do zdrowia. Drogi medyku, wiem, że czasy są ciężkie. Nie rób nic, co jest konieczne, bo Balin musi żyć długo i szczęśliwie, jeżeli mamy odzyskać Morię. Musisz go poskładać. Plasterek wystarczy. Nie rób nic, co jest konieczne. Proszę, poskładaj go. Poskładaj go. Dobra, znowu ma sukces w leczenia. Plasterek wystarczy. To nie jest tak, że jest zmasakrowany przez pewnie jakąś maczugę goblinową, gdy patrzył się na to jezioro. Co ty gadasz, że tutaj poza fabułkowymi eventami są jeszcze takie zwykłe, które się generują, ale są ściśle powiązane z lore. Górnicy naszej ekspedycji odmawiają pracy, ponieważ obawiają się Barloga. Ci, którzy kopią i zapuszczają się coraz głębiej, odkrywając na nowo komnaty Khazad-dûm, obawiają się Barloga i niektórzy twierdzą, że nawet widzieli bestię na własne oczy. Można uznać, że Balin zdecydował, że trzeba jeszcze bardziej wzmocnić tą ostatnią komnatę, więc wysłał część kopaczy, pracowników, aby przynieśli, nie wiem, więcej jakichś surowców, aby wzmocnić bramy. I może uznać, że nie ma czasu na marudzenie i wysyła ich tam aktem tyranii, pogarszając relacje, albo może uznać, że nie musi narażać, nie ma potrzeby narażania swoich krasnoludzkich braci. Nie no, to nie jest czas na strajki górników. To nie jest czas na strajki górników. Macie kopać Mithril, będziecie kopać Mithril choćby pod samym łóżkiem Barloga. Kopać! Ha! O, i dzięki temu odblokowałeś sobie styl życia w craftingu, widzicie? Ale skup się na razie na
wydobyciu egzotycznych materiałów ze swoich ekspedycji kopalnianych. Jak tylko pozbędziemy się zagrożenia goblinów, zaczniemy kopać i dogłębnie sprawdzać zawartość Khazad-dûm. Wroga armia goblinów niestety zdobyła jedną z siedzib naszego sojusznika. On posiada 2 prowincje. Na szczęście Balin sprytnie wykorzystuje ten czas. Na przykład na czytanie powieści z drugiej ery. Jezus, jak te eventy tutaj pasują. No, człowiek gra sobie fabułkę Balina, dostaje jakiś losowy event i to aż się prosi, żeby go wpasować. Ale z racji tego, że o ile Hobbit to jest bajka dla dzieci, Lotr to jest przyjemna powieść do czytania książka, natomiast druga era, a zwłaszcza Silmarillion, to trzeba już z rodowodem i tłumaczem poszczególnych nawet zwrotów tam elfickich czy krasnoludzkich czytać. Także nasz Balin nie do końca wszystko rozumie i może uznać, że ta książka nie jest warta jego uwagi. Natomiast może uznać, że Tolkiena trzeba czytać choćby za wszelką cenę. I albo dostanie po 1 punkcie w czymś, albo się zestresuje, bo mu nie wyjdzie. Zobaczymy i no niestety mu nie wyszło. Czytanie w oblężonym obozie jednak nie zawsze jest dobre. A też Goblin ma rewoltę. Nasze gobliny, z którymi walczymy, mają wojnę domową i jakiś goblinów postanowił spróbować się wyzwolić. Piękne mechaniki CK3 połączone z uniwersum Lotra. Wojna domowa goblinuków, kiedy szturmują ostatnią salę krasnoludów. Ty, skoro nie ma goblinów, to możemy spróbować skolonizować halę tysiąca pilarsów, halę 1000 kolumn. To kolonizacja kosztuje 100. Tutaj są jakieś dzikie worki i zalane tunele. No zobaczmy, bo i tak mamy na razie 1 prowincję. Spróbuj rozszerzyć nasz obóz. To jest normalnie prowincja, którą można komuś przyznać. To ma swoją flagę, ten region. I tutaj mamy na przykład dzikie orki. Kilka niezorganizowanych orkowych plemion. Aha, i trzeba się ich upgrade'ować, żeby pozbyć. Okej. No i great sukces. 100% war score'a. Balin może zakończyć drugą wojnę. I inwazja goblinów, przynajmniej pierwsza, bo nie wiem jak to dalej będzie fabułkowo się ciągnąć, została odparta z powodzeniem. Co więcej, nawet posiadłość Balina Krasnoludów rozszerzyła się o kolejną komnatę tuż obok sali Mazrabul. Także great sukces. Mam nadzieję, że Balin zostanie wyleczony, no bo jeżeli nie, no to jest katastrofa. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek de facto wprowadzający z naszej fabułki Balina, jeżeli dalej to się będzie tak toczyć, Jezus, poezja, jeżeli więcej to jest takich postaci przygotowanych historii, łojacie. Oj, podoba mi się. Mam nadzieję, że wam też się podoba. Dziękuję za oglądanie do końca, no i do następnego. Cześć.